Cześć, witam Was w 194 vlogu. Moi drodzy, dzisiaj będzie dłuższy, bo robota większa, zlecenie większe, a dokładnie, już Wam mówię. Dokładnie to miałem tam do zrobienia takie skanalizowania, założenia, do założenia, zamontowania instalacji wodno-kanalizacyjnej. To jest pomieszczenie gospodarcze i tam nie, żeby w ścianach chować, tylko po prostu klient sobie zażyczył, żeby puścić po prostu po ścianach, podłączyć, zamontować boiler, zrobić podłączenie do pralki, do umywalki, no i odpływ do pralki, do umywalki i dodatkowo jeszcze 2 zawory czerpalne na ciepłą i zimną wodę osobno. Także no, praca w sumie fajna, powiem Wam, nie była jakaś tam uciążliwa, z tego względu, że nie trzeba było kuć i wszystko po ściankach w uchwytach dawałem, także no to było, powiem Wam, fajne, podobało mi się w sumie. No boiler pod sufitem, ale kawał boilera 80-litrowy, także tam no musiałem sobie nieźle podźwigać ciężar, żeby to podszarpnąć do góry, zawiesić. Tym bardziej, że ten boiler miał gdzieś koło roku, już tu tam odrobinę kamienia w sobie miał, był dość ciężkawy, no ale tam byłem sam, to także inaczej rzecz ujmując, no musiałem wpiąć się, tam była zaślepiona rurka, czyli korek wykręcić, wpiąć się z peksą, podprowadzić instalację do boilera, do pralki, do 2 zaworów czerpalnych, no i do umywalki. No i zamontować umywalkę, podłączyć ją całą, podłączyć odpływ, no i odpływ do pralki i umywalki. Takie niby nic wielkiego, ale troszeczkę czasu mi to zajęło. Także no troszkę tam pracy miałem, nie ukrywam, choć nie była, tak jak powiedziałem, męcząca. Także no cóż, zapraszam Was do oglądania. Dzisiaj, tak jak powiedziałem, będzie dłuższy vlog, no i troszeczkę inny, choć też się umywalka trafiła. No i co jeszcze mogę dodać? Jeśli macie ochotę, zajrzyjcie, otworzyłem sklepik na YouTubie z takimi gadżetami powiązanymi właśnie z moją działalnością. Może coś Wam wpadnie w oko. Zapraszam chociaż do zwiedzania, do oglądania. Także na dzisiaj to tyle. I co? Do zobaczenia jak zawsze za tydzień. Trzymajcie się. Cześć. No hej, moi drodzy, jedziemy dzisiaj trochę z hydrauliką się pobawić, a dokładniej jest tam jakieś pomieszczenie, nie wiem, sanitarne, gospodarcze, coś w tym rodzaju. No i tam klient powiedział, żeby podłączyć boiler, umywalkę, pralkę, no i rurki mówi, żeby się nie bawić, żeby po ścianie puścić, żeby no tylko gdzieś tam w miarę to jakoś wyglądało. No a i ujęcia na ciepłą i zimną wodę, osobne krany, poza umywalką oczywiście, jedna na zimną, tam dał jakieś kraniki, znaczy kraniki tam są chyba 3/4, tam będę musiał przejścia robić, ale to tam szczegół. Także no będzie taka no ciutkę, że tak powiem, większa robota, no ale myślę, że damy sobie radę. Czyli co? Zamontować boiler, umywalkę, tam jakieś używane to wszystko jest, boiler, umywalka, te kraniki, no i tą całą instalację wodną rozprowadzić, podłączyć. Także no, myślę, że nie będzie jakiejś tam tragedii, trochę zabawy, trochę układania, ale damy radę. To co? Jedziemy i do zobaczenia na miejscu.
No, jesteśmy na miejscu, zaczynamy pracę. Także tutaj tak, tutaj mamy ten boiler, który będziemy musieli powiesić. Tutaj sobie już od razu zdejmuję wymiary na wieszak, bo zacznę montaż od powieszenia boilera, bo potem do boilera będę podłączał właśnie całą tą instalację. Także najpierw boiler, tutaj kiedyś wisiał jakiś boiler, ale jak widzicie tutaj na tych śrubach wisiał. Raz, że rozstaw tutaj jest całkiem inny, a dwa, że no, na takich śrubach, no, na takim wieszaku dość niepewne to jest. Ja tutaj trochę go przesunę bliżej ściany. Zresztą i tak muszę nowe otwory zrobić, bo rozstaw jest wieszaków inny. I wkręcę haki, które no, są pewniejsze w przypadku właśnie tego typu montażu. Na takich śrubach no, raczej słabo, żeby wisiał. No niby nie spadnie, ale lepiej pewniejsze haczyki. I tutaj rozstaw sobie zaznaczam. I teraz, żeby to było w miarę równo, to jeszcze wysokość złapię od sufitu, tak żeby było poziomo. Oczywiście później jeszcze to poziomiczką też skoryguję. Także mamy tutaj już zaznaczoną i wysokość, i rozstaw. I teraz właśnie poziomiczką, no nie chciało mi się iść do auta po długą poziomicę, także tą krótką, ale też można. I tutaj sobie odrysowuję linię, tak żeby to wszystko ładnie, równiutko było, bo sufit może być też nierówny, tym bardziej, że to jest taki stary budynek. No i tutaj na kołki 12 wiercimy otwory. Tak jak widzicie, tutaj fajnie w cegłę trafiło, nie między cegły, także jeszcze pewniejsze jest, że będzie dobrze trzymało. No i tutaj dość takie długie te kołki i te haki, śruby, tak żeby, no to jest jednak boiler 80 kg, znaczy 80 litrów plus jeszcze boiler to prawie 100 kg będzie na tej ścianie wisiało, także musi to być no, pewnie zamocowane. Można zawsze też użyć, jak się nie jest pewnym, kołki na kotwę chemiczną, wtedy już no, nie ma zmiłuj. Ale jak się kupi dobre kołki rozporowe i przy właśnie boilerze 80 czy tego, to co najmniej 12 muszą być, żeby to utrzymało, żeby to no, ze ściany nie wyrwało potem ten ciężar. No i tu jest ważne też, że jak się wkręca te haki, to żeby ten kołek się nie obracał w ścianie, bo wtedy jest pewne, że on nie będzie trzymał, że dobrze nie rozeprze. Tutaj powiem wam, że tak to kawałek się ręką wkręci, a później już nie da rady ręką wkręcać. To znaczy, że kołek dobrze się rozparł, bo jak do końca ręką wkręcicie cały haczyk, to no, jest to podejrzane i raczej na pewno z pewnością niepewne. No tutaj sobie pomagałem sobie kombinerkami, bo no ręką na pewno tego bym nie wkręcił. Także tutaj no, praktycznie do samej ściany tam małą przerwę zostawiłem, żeby ten boiler no, się gdzieś nie odchylał od góry, po prostu przylegał ładnie do ściany. No i te stare śruby wykręcimy, bo one tutaj są niepotrzebne, a mogą, nie muszą, ale mogą przeszkadzać. Z pewnością ta, która jest tam po środku, ale te śruby po prostu powykręcamy, kołki zostawimy. No i teraz tego grzmota trzeba powiesić. No tutaj
Trzeba mieć trochę krzepy, bo ten boiler, tak jak tutaj klient mówił, ma gdzieś koło roku, on gdzieś tam już wisiał, także pewnie troszeczkę kamienia w sobie ma. No i trzeba go dźwignąć, tu wejść z nim po drabinie, jeszcze dźwignąć pod sufit, także no powiem wam, tutaj trochę trzeba było się wysilić. No ale powiesiliśmy, wisi. Tu jeszcze właśnie w ten sposób sprawdzam. Można powiedzieć, że się wieszam na tym boilerze i przed napuszczeniem wody to jest dobre sprawdzenie, czy odchodzi, czy nie od ściany. Także dobrze tak sobie sprawdzić, wtedy jak używamy siły, uwieszamy się na nim i on gdzieś tam nie wyłazią, te kołki z hakami, to znaczy, że się będzie trzymał. No i teraz tutaj musimy się wpiąć z wodą, czyli tutaj sobie kontruję morsem i korek wykręcam, bo tutaj się z wodą zimną wepnę i od tej rury będę rozprowadzał całą instalację w tym pomieszczeniu. No tutaj jak widzicie, rury są zgrzewane, no ale zawsze trzeba to skontrować, żeby gdzieś nie ukręcić, nie ułamać, bo to nadal jest plastik. Tam licznik, zawór jest zamknięty przed licznikiem, no ale zawsze delikatnie ten korek popuszczam, żeby na jakieś niespodzianki nie było, bo jakby woda poszła całym ciśnieniem, to raczej ciężko by mi było ten korek z powrotem wkręcić. No i teraz szukam odpowiedniej kształtki. No i tutaj już mamy, teraz przejdziemy tutaj na PEX, bo całą instalację oczywiście będę robił w PEX-ie. I tu spokojnie mogę już to przykręcić. To tak na gotowo, bo jest tyle miejsca, że szczęka spokojnie podejdzie. No i tutaj dość często to używam. Właśnie taka sprężyna, spirala jest do kształtowania rurek z PEX-y. Wkładają się do środka i spokojnie można rurę kształtować, zaginać. Jest pewność, że się nie złamie. Jest to bardzo sprytne urządzenie, wygodne urządzenie. No i niepotrzebnych kolanek nie trzeba tyle dawać tam, gdzie można to spokojnie zagiąć. Tak jak zawsze mówię, im mniej połączeń, tym mniej punktów do wycieków jest. No i tutaj to już zaprasujemy i tu będziemy mieli już przyłącze zrobione i od tego będziemy rozprowadzać całą instalację dalej. No i tutaj trzeba odmierzyć, bo boiler co prawda można też na wężyki. Ja tutaj PEX-ą połączę, że tak powiem, na sztywno. Zawsze takie połączenie jest pewniejsze niż wężyk, bo wężyk wcześniej czy później trzeba wymieniać. Może pęknąć, różnie bywa. PEX jak jest połączone, to już jest połączone, tam można o tym zapomnieć, że coś tam się z tym będzie działo. I powiem wam, że też nie ma tutaj problemu z ewentualnym demontażem boilera, bo kształtkę PEX normalnie można odkręcać przy zaciśniętej
Także ona się tam obraca wokół osi i nie trzeba obcinać peksy, czy nie wiem, jakichś wielkich demontaży robić, bo normalnie kształtkę, czy ten nawet zawór bezpieczeństwa spokojnie można odkręcić razem z zaciśniętą tą rurką. No i teraz od tego trójnika musimy odmierzyć rurkę i do zasilania tego bojlera, tylko oczywiście tutaj nicią uszczelnimy, założymy kolejną kształtkę PEX, żeby tu połączyć rurkę właśnie z tym trójnikiem. Tam, jak widzieliście, był gwint wewnątrz, to PEXę z gwintem, znaczy kształtkę z gwintem zewnętrznym. Tutaj jest gwint na zewnątrz, czyli kształtkę z gwintem wewnętrznym. No i teraz tutaj właśnie z tego trójnika, tutaj sobie też wcześniej tą sprężyną sobie ukształtowałem rurkę, tylko teraz odpowiednio dociąć, dopasować i można połączyć. No i tutaj od razu zaprasowałem, bo tak mówiłem, tutaj sobie już wszystko przygotowuję po kolei. Zresztą już nieraz zauważyliście, że jak robię to po kolei, każdą kształtkę od razu montuję. Jak mówiłem, niektórzy najpierw wszystko składają, potem po kolei zaciskają. No, każda metoda dobra, ja wybrałem taką, jest dla mnie po prostu pewniejsza, że nic nie przegapię. No i teraz od tego trójnika dalej w dół, bo tam jeszcze będziemy musieli podłączyć i pralkę, i zawór czerpalny, i umywalkę. Czyli na razie rozprowadzamy zimną wodę. I tu, jak widzicie, też wygięłem rurkę w łuk, także kolanka też nie dawałem. I od razu zaprasowuję. No i teraz właśnie połączymy tą rurkę z bojlerem. No i zasilanie wody do bojlera mamy zrobione. Teraz jeszcze tutaj przygotuję, tu jest właśnie wyjście ciepłej wody już. Tutaj też taka sama kształtka i później właśnie będziemy tutaj stąd rozprowadzać ciepłą wodę. No i tak widzicie, dokładnie taka sama kształtka nakręcamy.
tak żeby się potem tutaj wpiąć od razu też peksą. Także pomijamy kwestię podłączenia wężykami. Tu jeszcze sobie ułożę tą już zimną rurę, bo oczywiście po drodze też jak trzeba zamontować jakieś uchwyty. Także tutaj pierwszy uchwyt, no tutaj miałem mało podwójnych, także tutaj dam 2 pojedyncze. No ale są też uchwyty, właśnie później zobaczycie, są też takie uchwyty podwójne, także dwie rurki możemy do jednego uchwytu zamocować. I tutaj pierwszy uchwyt jak najbliżej ściany, rogu ściany. No i tutaj na dole też będę zaginał, nie będę kolanka dawał. Tak jak mówię, są takie możliwości, to wykorzystuję. No tam, gdzie trzeba dać kolanko, to oczywiście dajemy kolanko, ale tutaj w tym przypadku, gdzie jeszcze rurki idą po wierzchu, można sobie takim łukiem pozaginać rury. Także jest bardzo, bardzo wygodne. No i tutaj zakładamy kolejny trójnik, bo tutaj zrobimy podejście do pralki. No i tutaj sobie właśnie klient zażyczył stricte za pralką ten zawór. Także tutaj sobie założymy, no tutaj trzeba będzie pokombinować, ale to zaraz Wam pokażę. No i tutaj oczywiście kolano, ale z uchwytami trzeba założyć, no bo no oczywiste, że trzeba to przytwierdzić do ściany, żeby to sobie nie latało. Odmierzamy tutaj długość rurki, docinamy. I w sumie zaprasować i podejście do pralki mamy. Oczywiście tutaj jeszcze trzeba będzie zawór zamontować, żeby można było podłączyć wąż do pralki. No i tak widzicie, ma takie 3 uchwyty. Jak to się odpowiednio przykręci, to się trzyma stabilnie, no i jednocześnie też rurkę trzyma przy ścianie. No i tutaj sobie zaznaczę punkty wiercenia. No powiem Wam, że ten mazaczek z cienką, długą końcówką jest naprawdę rewelacyjny właśnie do takich między innymi prac. No i tak, punkty mamy zaznaczone, teraz nawiercamy. Ci, co mnie oglądają od dłuższego czasu, no już pewnie zauważyli, że tą wiertarkę Grapita
mam już długi czas i powiem Wam naprawdę, że nie jest najdroższa, ale jest naprawdę bardzo dobra. Tyle, co ja już się nią nawierciłem, już wierteł wiele zmieniłem, a wiertarka chodzi bez zarzutu, także jak ktoś będzie chciał sobie kupować kiedyś, to w ciemno może ją brać. A wiercę naprawdę dużo i to w betonach, także daje radę. Także koszulki mamy założone, teraz możemy to przytwierdzić do ściany. No i tu też ważne, żeby to mocno dokręcić, bo co prawda tego tam nikt nie rusza, nie szarpie, ale różnie bywa, różnie ludzie użytkują, także tutaj też powinno być to solidnie przytwierdzone. No i to mam przykręcone, teraz idziemy dalej. Tutaj odmierzam odcinek rurki, bo po drodze musimy jeszcze zrobić też zawór czerpalny. Tutaj no tak niestandardowo, tu będą generalnie dwa takie zawory. Jeden na zimną wodę, drugi na ciepłą. Tak sobie klient życzył, tak też robię. No i tu mamy zaprasowany ten odcinek rury, czyli kolejny punkt zrobiony. Jeszcze małe ułożenie rury i teraz właśnie sobie od razu wyprowadzę rurkę na ciepłą wodę. No i tu też sobie oczywiście zagnę pod odpowiednim kątem, tak żeby można było to sobie fajnie bezpośrednio do bojlera podłączyć. No i zaprasowanie i w sumie boiler mamy zmontowany, że tak powiem, w komplecie. Teraz będziemy mogli zejść i całą resztę robić już na dole. Tu jeszcze odpowiednio poukładać te rurki. No i tutaj jeszcze jeden uchwyt zrobić. Tutaj też oczywiście zagniemy, ale to za chwilę. No i moja towarzyszka spirala. Tutaj jest tyle dobre, że ona ma około metra długości i także możemy sobie, jak jest taki odcinek, to spokojnie sobie możemy kształtować tą rurkę, tak jak mówiłem. No i teraz ten drugi uchwyt właśnie zaraz obok, żeby tą drugą rurkę złapać na ścianie i potem będziemy mogli już w tej linii prostej dalej iść. Także jak zauważyliście, robię, no że tak powiem, na gotowo po kolei jak idę.
No, także tu już mamy zrobione, teraz możemy lecieć dalej. No i tutaj uchwyt oczywiście kolejny i tu jest właśnie już ten podwójny, jeden uchwyt na 2 rurki. No i tutaj też przykręcimy, tak żeby te wszystkie rury, ta cała instalacja się miała jakiś sens i się trzymała, nie latała po całej ścianie. I teraz tutaj założymy od razu za pralką zaworek. No tylko, że tutaj będę musiał wykręcić, bo ten zawór dość daleko by pralkę odpychał. Także tutaj kolano założę i tak, żeby ten zawór szedł właśnie w ten sposób, tak Wam pokazuję tutaj. No akurat nie miałem mosiężnego kolanka, ale klient powiedział, że tam mu bez różnicy, to nie mieszkanie takie pracownicze tego i tym bardziej, że za pralką będzie, to może być i ocynk. Ja tam od ocynku generalnie odchodzę, tam bardzo sporadycznie, jakieś tam mam resztki, zapasy, gdzieś tam gdzie można to jeszcze tam daję, ale generalnie od ocynku uciekam powoli. No i zwróćcie uwagę, że tutaj jest na tyle dobrze przykręcony ten uchwyt od peksy, że nie muszę tego trzymać, kontrować, a spokojnie mogę kluczem dokręcać i nic się nie dzieje, nie lata to. No, także to mamy i teraz właśnie zaworek w ten sposób. I to się wszystko ładnie za pralką schowa. No i teraz pralkę już też od razu, ten wąż do pralki podłączę. No tylko tutaj ktoś poprzykręcił wąż wyjściem prostym, że tak powiem. To, co powinno być przy zaworku, to przykręcił do pralki. Tak jak wiecie, wąż z jednej strony ma te połączenie takie kolankowe i to powinno zawsze być przykręcone właśnie do pralki, ta strona z tym kolankiem tego węża. No i tu mamy jeszcze do zaworku. Tutaj wąż oczywiście przed dokręceniem ułożyć, żeby gdzieś tam nie był pozwijany, załamany. No i dokręcamy. I pralkę mamy w zasilanie wody, można powiedzieć, zrobione. I teraz jedziemy dalej.
czyli będziemy montować te zawory czerpalne. Czyli kolejne trójniczki. No i od razu oczywiście zaprasowuję. No i tutaj podobnie jak w przypadku pralki uchwyt, znaczy kolanko z uchwytem, także to też przykręcimy do ściany. No tutaj tym bardziej powinno być solidnie przytwierdzone, bo podejrzewam, że ten zawór czerpalny będzie dość często, intensywnie wykorzystywany, także tu musi być to solidnie do ściany przytwierdzone. No i tutaj zawsze trzeba pamiętać, już to Wam też nieraz mówiłem, ale zawsze trzeba pamiętać, żeby ta rurka doszła do końca, żeby się tam pokazała w tym wizjerze. Wtedy jest pewne, że nie będzie jakiegoś tam wycieku, nieszczelności. No i tutaj też oczywiście zaznaczymy sobie punkty wiercenia. Za chwilę tylko jeszcze właśnie zrobiliśmy na zimną wodę, teraz na ciepłą wodę. Tak jak Wam wspominałem, klient sobie zażyczył 2 zawory czerpalne, jeden na zimną wodę i jeden na ciepłą. No i tutaj też te kolanko z uchwytem, oczywiście takie same jak poprzednio. Mamy teraz jeszcze tylko odpowiednią długość dociąć, zaprasować. No i teraz można to będzie za chwilę przytwierdzić, tylko tu jeszcze właśnie do trójnika. Powiem Wam, że w sumie raz mi się zdarzyło, że jedno zaprasowanie przegapiłem, ale oczywiście to poprawiłem później. Ale tak to właśnie tą metodą, którą robię, dla mnie jest najpewniejsza, najwygodniejsza. No i teraz jeszcze dalsza część, czyli zasilanie musimy zrobić do umywalki. I to już będzie
no, można powiedzieć, ostatni punkt tej całej instalacji. No tutaj kiedyś umywalka była, nie wiem jak ona tam była zrobiona, bo nie widziałem tego, ale no, w każdym razie na pewno nie tak jak ja to robię, no nie wiem jak tam wodę mieli i jak te rury szły, nie mam pojęcia. Także zimna woda, teraz jeszcze na ciepłą wodę. No i tu generalnie też możemy zaprasować. Tutaj odcinamy i potem jeszcze tylko właśnie zrobić przyłącze na zaworki pod umywalkę. No i teraz znowu punkty wiercenia. No tutaj musimy to oczywiście, tak powiedziałem, solidnie przykręcić, przytwierdzić, bo no te zawory, podejrzewam, będą dość intensywnie wykorzystywane, no, kręcone, różnie to będzie, różnie to bywa, także no, tutaj trzeba naprawdę to solidnie, żeby tego no, nie wyrwali. No i teraz wiercimy pod koszulki, pod kołki i będziemy przykręcać. Jak widzicie, dobre wiertło to jest dobre wiertło nawet na takim rożku, na krawędzi płytki można spokojnie przewiercić i płytka nie pęka. Ale to właśnie wszystko odpowiednie wiertło robi. Także otwory mamy, teraz zakładamy koszulki i będziemy to przykręcać. Jak widzicie, te wkręty też są dość długie. Tutaj kołeczki były 8, także naprawdę myślę, wydaje mi się, że spokojnie to utrzyma. Tam jak idzie pod tynk, to zazwyczaj montuję to, jak jest pod tynkiem na szóstki czy w betonie też, to wtedy tam też spokojnie to utrzyma, ale że tu jest na wierzchu i właśnie jeszcze te czerpalne, także tutaj dałem na 8, żeby to było po prostu pewne. No i tutaj skończyła mi się nić teflonowa i zacząłem używać taśmy teflonowej na końcówkę. Nie jestem zwolennikiem taśmy teflonowej, powiem wam, no ale do sklepu miałem daleko, także w ostateczności ten teflon użyłem i tutaj właśnie muszę założyć redukcję z 1/2 na 3/4 z tego względu, że te zawory, które tutaj miałem do montażu, miały końcówki gwintów 3/4, także a te kolanka miały wyjście na pół cala, także no musiałem, że tak powiem, poszerzyć z 1/2 na 3/4. No a wracając do teflonu, do taśmy teflonowej, nie jestem tego zwolennikiem i naprawdę to używam sporadycznie i w ostateczności. Tutaj tym bardziej, że to wszystko jest na wierzchu, że nawet
było coś nie tak, jakiś wyciek czy coś w przyszłości, to będzie go od razu widać. Nie daję nigdy teflonu gdzieś, gdzie jest jakiś montaż pod tynkiem, bo po prostu tej taśmie teflonowej generalnie rzecz biorąc nie ufam. Tutaj po prostu tak powiedziałem, to była ostateczność. No ale się dobrze nawinie, dobrze poskręca, to oczywiście ten teflon trzyma, nie mówię, że nie. Do takich pojedynczych robótek tam gdzieś można to dawać, ale ja jestem oddanym zwolennikiem właśnie nici teflonowej. Używam ją od lat, nigdy mnie nie zawiodła. No i teraz właśnie te zawory czerpalne wkręcam. Powiem wam, że ładne zawory z kurkiem. Także no tylko tyle, że musiałem tutaj przerobić te wyjścia z 1/2 na 3/4, ale to nie jest żaden problem. No i tutaj też staram się to tak solidnie dokręcić, że potem przy używaniu gdzieś tam się ręką, jak się będzie odkręcało czy coś, żeby to się nie przestawiło. Bo teflon ma to do siebie, że jak się odrobinkę cofnie, to zaczyna ciec. No i zawory czerpalne mamy założone. Teraz musimy zamontować tą umywalkę, która tu jest. Też oczywiście jest używana. Po starej umywalce tutaj otwory były. Tak przymierzałem, czy będą pasować, ale no niestety ta umywalka jest węższa. Także jeden otwór no oczywiście wykorzystam, żeby nie robić niepotrzebnych dziur, no ale no, drugi otwór muszę nawiercić, bo rozstaw w umywalce jest mniejszy niż ten, co jest na ścianach po tych starych. Także tutaj, no widzicie, jest niewielka różnica, ale jest, także tutaj trzeba po prostu nowy otwór zrobić. W tym starym po prostu rozwiercę na nowo, bo tutaj też na kołki 12 tą umywalkę będę wieszał, tak żeby to też no, solidnie się trzymało. No i tutaj ten stary otwór rozwiercę i też założę nowy kołek oczywiście, bo nie wiem co tam w środku było, jaki kołek. Także no, do niepewnych kołków raczej umywalek się nie powinno wkręcać. To jednak się i ktoś może oprzeć o to i różnie to bywa, także lepiej założyć komplet nowych kołków. Jak widzicie, też długie, znaczy to jest takie standardowe, są komplety do mocowania umywalek. Tutaj widzicie, no dobijam, także te kołki bardzo ciasno wchodzą. No i teraz te śruby montażowe, na których zawiśnie ta umywalka. Można chyba nawet powiedzieć, że to szpilki są. No i to, powiem wam, sprawdzona metoda morsem złapać, zacisnąć i po prostu bardzo fajnie się w ten sposób wkręca te szpilki. I tutaj trzeba wkręcić tak, żeby tam gdzieś koło centymetra do 2 pod umywalką ten gwint wychodził. No i tutaj jest ten zestaw
śrubek, podkładek, który będziemy montować, czyli zakładamy umywalkę na te szpilki i teraz tak, plastikowa podkładka, która wchodzi na tą szpilkę i tam w tą ceramikę, podkładka, nakrętka i dokręcamy to wszystko, tak, z jednej jak i z drugiej strony i dokręcamy to do oporu, tak żeby ta umywalka była tak solidnie dociśnięta. No i teraz lecimy dalej z instalacją wodną. No tutaj już montuję kolanka, opeksy, bo tutaj taka listwa jest właśnie do zaworków. Także tutaj kolankami już zakańczam to i tą listwę oczywiście też do ściany przykręcę. No i zimną wodę mamy, tylko zaprasować to. Potem jeszcze ciepła i w sumie instalacja wodna, można powiedzieć, będzie zrobiona. No oczywiście jeszcze zaworki podłączyć do tej listwy, do zaworków wężyki, ale to wszystko za chwilę. No i teraz ostatnia rurka, właśnie ostatnie połączenia i tylko najpierw właśnie kolanko. Tutaj też niby teoretycznie mogłem te łuki zrobić, ale no tak troszeczkę na widoku tutaj to estetycznie z tymi kolankami też będzie wyglądać, chociaż pomieszczenie jest jakie jest, no każdy widzi. No i tutaj właśnie rurkę doprowadzającą do tej listwy pod zawory. Te listwy, powiem Wam, też są bardzo fajne. Jest właśnie rozstaw na zaworki, właśnie pod umywalkę czy pod zlewozmywak, ale są też listwy takie przystosowane stricte pod baterię ścienną, także jest rozstaw już odpowiedni, które można dawać na ścianę w ostateczności, ale i równie dobrze pod tynk. No i ostatnie połączenie i mamy instalację wodną, można powiedzieć, zrobioną. Teraz tylko to ułożyć i to listwo oczywiście też przytwierdzić do ściany. No i tak, koszulki przykręcić i w sumie można będzie przykręcać zaworki.
No i ta listwa jak jest przykręcona, to też jest pewne, że to nie będzie latało, no nie wyrwie też nikt i wszystko też ładnie dociąga do ściany. No i teraz zaworki właśnie. No, zaworki mam przykręcone, przykręcimy wężyki od baterii, no i zostanie nam jeszcze oczywiście zmontować, podłączyć odpływ. No i tutaj właśnie się weźmiemy za odpływ. Tutaj z podłogi wychodzi rura 50, no musimy założyć redukcję z 50/32, bo tutaj w zupełności rurka 32 do odpływu umywalki wystarczy, no nie ma potrzeby takiej grubej 50 dawać. No i tu kolankami jakoś to w miarę sensownie wyprowadzić, tak żeby to dopasować do tego odpływu do umywalki. No i tutaj jak widzicie tą pastę poślizgową, to za każdym razem używam. No raz, że ułatwia, dwa, że jest pewność, że się tam gdzieś nie zerwie, nie podwinie też uszczelka. No i teraz przymiarka, bo tutaj trójnik, żeby zrobić odejście na wąż od pralki. Czyli tutaj musimy jakoś to tak pokombinować, żeby ten wąż można było tam podłączyć. Czyli tutaj montujemy trójnik i jeszcze właśnie tą prosty odcinek rurki. Tu na początek dałem też kolanko, ale te kolanko będzie, że tak powiem, niepotrzebne, bo tutaj syfon taki elastyczny założę. No ale odpowiednią długość rurki oczywiście docinam. Powiem wam, że ten obcinak do rur jest też rewelacyjny, bo raz, że obcina, dwa, że od razu graduje, jest ładne, czyste cięcie, bez poprawek można sobie od razu to montować. Nie ma zadziorów, jest sfrezowane. No i tutaj pierwotnie miałem tak właśnie zrobić z kolankiem, ale później zobaczycie, te kolanko zlikwiduję. No i teraz jeszcze odpływ, bo ten syfon stary, co tam był, to był taki niepewny, zmęczony. Zresztą tam mówi, że żadnych automatów, normalne sitko chciał. Czyli metalowe sitko, normalny, taki standardowy spust umywalkowy. No tu jest ważne, żeby te sitko równo ułożyć, bo jak się potem skręci krzywo, niby tam się nic nie będzie działo, ale estetycznie nie będzie też wyglądało. No i to mamy i teraz właśnie zobaczcie, tutaj taki mam syfon półelastyczny, półelastyczny syfon. Tylko tutaj jest właśnie, są dwie końcówki, jest na tym syfonie jest na 40, jest i na 32, czyli tą 40 obcinamy i zostawiamy ten wymiar 32. No ale tu oczywiście już musimy zgradować, bo jak widzicie, zadziory straszne po cięciu brzeszczotem są, ale to jest norma. Czyli tutaj to
wszystko obcinamy, frezujemy, gradujemy, żeby było gładkie wszystko, bez zadziorków. No i to jest tyle dobre, wam powiem, że można sobie ułożyć w kształt syfonu, w kształcie S i wtedy to spokojnie też funkcjonuje jako syfon. Ważne jest to właśnie, żeby woda w syfonie, w tej S-ce stała, żeby zapachy z kanalizacji nie szły. No i to podłączam bezpośrednio do rury. No i tutaj układam właśnie w tą taką eskę, że tak powiem. No i wąż do pralki. Tutaj wcisnąłem, to kurde, powiem wam, zrobiłem taki szkolny błąd, bo wcisnąłem wąż od pralki bezpośrednio w rurę, jeszcze tam głębiej. No, takich rzeczy nie powinno się robić. Nie wiem, czemu tak zrobiłem, ale to zaraz wam wytłumaczę dlaczego. No tu jeszcze oczywiście zamontuję uchwyt na tą rurkę, żeby to się gdzieś tam ściany trzymało, żeby też to nie latało. To jest taki sam uchwyt jak właśnie do peksy, tylko do peksy to jest rozmiar 16, a tu jest 32 i to działa na tej samej zasadzie. Też jest białe, estetyczne, także no mogłem też metalowe jakieś, ale mówię, no tutaj spokojnie to wystarczy, żeby trzymało. No nikt na tym tańczyć, mam nadzieję, nie będzie. No i mamy do ściany przytwierdzone. I teraz ten właśnie mój szkolny błąd, no nie wciska się rury, tym bardziej do takiej wąskiej jak 32. Wąż od pralki ma 25, także prawie cały odpływ zapycha. No ale to za chwilę, teraz idziemy puścić wodę, odkręcić, bo oczywiście musimy też ten boiler napełnić, posprawdzać te wszystkie połączenia. No tutaj zawór dość wysoko pod sufitem z drugiej strony tego pomieszczenia. Także puszczamy powoli ten zawór, żeby ta woda tam czegoś nie wyrwała, nie urwała. Uderzenie ciśnienia. No i teraz ta woda w międzyczasie już napełnia boiler. Tu jeszcze te zaworki poodkręcam, posprawdzam właśnie tutaj czy nie ma wycieków. No i teraz odkręcam kran od ciepłej wody, żeby odpowietrzyć boiler, no i żeby się cały oczywiście też napełnił. A teraz tu muszę poczekać, aż ten boiler się napełni. Wtedy tam z kranu poleci woda, to wiemy, że jest pełny boiler i jeszcze sprawdzam oczywiście, czy wycieków nie ma, czy gdzieś tam też od ściany nie odchodzi, chociaż no tak jak mówiłem, sprawdzałem, powieszałem się na tym boilerze, także sprawdzałem, no ale tu chwilę trzeba poczekać. To zawsze sobie posprawdzam wszystkie połączenia. No i tutaj właśnie jeszcze chwila, jak się właśnie przyleje boiler, że tak powiem, to właśnie poleciała woda, czyli boiler mamy napełniony. Teraz możemy tutaj połonić, tutaj zaraz zobaczycie, widzicie, już cieknie. A to z tego prostego powodu, że ten wąż od pralki, który tam wcisnąłem w tą rurkę, praktycznie zapychał odpływ, no bo rurka ma, tak jak powiedziałem, ta odpływowa 32, wąż od pralki 25,
Także no, praktycznie tego przelotu nie ma przez tą rurę. No to jest mój szkolny błąd, którego tak naprawdę, no powiem wam, nie powinienem popełniać po tylu latach pracy, no ale zdarza się chyba najlepszym, czyli tutaj muszę zastosować rozwiązanie, które powinno być zastosowane, czyli muszę dać kolanko, kawałek rurki, następne kolanko, wyprowadzić tak, żeby była drożność tej rury odpływowej. Tak, tu widzicie, właśnie zastosowałem coś takiego i teraz jest pewność, że będzie pełni drożny odpływ od tej rury i ten wąż od pralki nie będzie kolidował. No tak to mniej więcej wygląda. Tak powinienem zrobić od razu, a nie wkładać wąż od pralki bezpośrednio do rury. No i tu jeszcze sprawdzę, czy te zawory trzymają, działają od tych zaworów czerpalnych. Ale generalnie to tak to wyglądało, tak tu jeszcze zaznaczę ciepłą i zimną wodę, żeby wiedzieli, z którego zaworu jaka woda jest. No i to wszystko, tak to mniej więcej wygląda efekt końcowy. No i tak, zrobione. No trochę jednak było tej pracy, trochę kombinowania, ale wszystko gro i bucy, nic nie cieknie ponad planem. No tam jak widzieliście, no trochę tej instalacji trzeba było położyć, tej wodnej. Hydraulika, znaczy odpływ, to już tam drobiazg był. No tylko na początku wetknąłem tamtą rurę do odpływu do trójnika bezpośrednio, ale tam jednak trzeba było rurkę kawałek dać, przedłużyć. Jak ta rura siedziała w kolanku, to ta woda na bieżąco nie odchodziła, cofała, odbijała. Także tam kawałeczek rurki, ale zrobione, także wszystko popodłańczane. Teraz tylko kwestia tam, nie wiem, bo na razie nic nie mówił, nic nie chciał, bo tam generalnie by trzeba było jakieś gniazdko podciągnąć do tego boilera, no ale mówi, że na razie nie. A jak będzie chciał, to mu założę. No. Nic na siłę, wszystko młotkiem. Hydraulika w każdym bądź razie zrobiona. Umywalka założona, tam silikonu też nie chciał. Mówi, że to tam tylko i tak zawalone wszystko, żeby tylko ta umywalka była, bo to tam dla pracowników, żeby se ręce opłukali. Że woda puszczona, boiler napełniony, nie spadł, wisi, to dobrze. Także co, tyle na dzisiaj, dzięki, jadę dalej i co, do zobaczenia przy następnych pracach jak zawsze, cześć.